Cześć, z tej strony Michał, a to jest kolejny odcinek serii z archiwum M, dziś poświęcony singlowi Bedtime Story, który w tym roku obchodził 25. rocznicę wydania. Jak zapewne wiecie, ten singiel w Stanach ukazał się około 2 miesiące później niż w Europie, ponieważ tam poprzedni singiel, czyli Take a Bow, odniósł ogromny i długotrwały sukces. Przed Wami już okładka amerykańskiego singla winylowego i zwróćcie proszę uwagę, że napis Madonna Bedtime Story jest tutaj biały. Będę się dzisiaj do tego jeszcze kilkukrotnie odnosił. Tak z kolei wygląda tył tego singla. Zdjęcie tutaj umieszczone oczywiście wszystkim nam jednoznacznie kojarzy się z teledyskiem Take a Bow. Patrząc natomiast na zawartość, która jest opisana tutaj na dole, na tym singlu znajdziemy Junior's Sound Factory Mix o długości 9 minut 15 sekund, Junior's Sound Factory Dub o długości 8:14, a po drugiej stronie Orbital Mix 7:42, Junior's Wet Dream Mix o długości 8:33 oraz tylko i wyłącznie na tym wydaniu Junior's Wet Dream Dub o długości 7 minut i 30 sekund. Chciałbym również pokazać Wam pewne wyjątkowe wydanie promo, które ukazało się w Stanach Zjednoczonych i nazywa się Bedtime Story Chapter 2. Nie wiem, czy znacie remiksy dostępne na tych winylach, niemniej uważam, że one są bardzo dobre. Znajdziemy tutaj Lush Vocal Mix, Lushes Dub Mix, a po drugiej stronie Per Capella Mix oraz Unconscious in the Jungle Mix. Według mnie, gdyby te remiksy zostały wydane powiedzmy na czymś, co można by było nazwać drugą częścią singla Bedtime Story i coś takiego ukazałoby się w Stanach, myślę, że ten singiel odniósłby tam zdecydowanie większy komercyjny sukces. Przejdźmy teraz do singla europejskiego. Jego okładka wygląda bardzo podobnie. Może zauważyliście jednak, że kolor napisu Madonna Bedtime Story jest zupełnie inny niż na singlu amerykańskim. Również druga strona nieznacznie odbiega od tego, co widzieliśmy na singlu amerykańskim. Jest to oczywiście to samo zdjęcie, które zostało wykorzystane, ale rozmieszczenie napisów jest już zupełnie inne. Biorąc z kolei pod uwagę zawartość tego singla, znajdziemy tu większość dostępnych na amerykańskim singlu remixów, bez tego jednego duba, o którym wspominałem. Oczywiście widzimy tutaj też okładkę macierzystego albumu. Omawiając winyle europejskie, nie możemy oczywiście zapomnieć o tym przepięknym wydaniu z Wielkiej Brytanii. Bedtime Story by Madonna z unikalnym zdjęciem na okładce, która wygląda jak hologram. Również tył tego wydawnictwa ma taki sam charakter i jest równie piękny. Z kolei na samym wydawnictwie znajdziemy dokładnie ten sam zestaw remixów, które były na płycie wydanej w Niemczech. Tym sposobem omówiliśmy wydania na winylach, a teraz przejdźmy do wydań na CD, przy czym zostajemy w Wielkiej Brytanii na początek. Przed Wami przepiękne wydanie w książeczce, na której znajdziemy również naklejkę informującą o tym, że jest to tak naprawdę pierwsza część wydawnictwa na rynek brytyjski. Ta pierwsza część zawiera remiksy piosenki Secret. Z kolei na drugim CD, dostępnym oddzielnie, będą remiksy Bedtime Story. Otwórzmy tę książeczkę.
Zanim omówimy jej zawartość, popatrzmy na przepiękne ilustracje autorstwa Marka Bannermana. Po lewej stronie mamy tekst piosenki, podzielony na części, a po prawej stronie przepiękne grafiki. Myślę, że biorąc pod uwagę klimat teledysku, jak najbardziej jest to spójne. A mając na uwadze również to, że nie jest to dziś drogie wydanie i dość łatwo je dostać, naprawdę polecam to każdemu. Tutaj mamy z kolei informacje odnośnie konkretnej zawartości obu dysków. Widzimy, że na pierwszym dysku znajduje się Bedtime Story Junior Single Mix oraz 3 remiksy Secret, czyli All Star Mix, Some Bizarre Mix oraz Some Bizarre Single Mix. A z kolei na drugim dysku, który jest oddzielnie dostępny, mamy 5 wersji Bedtime Story, poczynając od Album Edit, poprzez wspomniane już wcześniej przy okazji innych wydawnictw Junior's Wet Dream Mix, Junior's Dreamy Drummed Up, Orbital Mix oraz Junior's Sound Factory Mix. Przyjrzymy się jeszcze za chwilę temu Junior's Dreamy Drummed Up, ponieważ jego długość jest inna niż długość Junior's Dream Drummed Up, które było dostępne, tak jak mówiłem, wyłącznie na winylach amerykańskich. Tak wygląda pierwsza płyta w środku, a tak wygląda zostawione miejsce wypełnione kartonikiem, miejsce na drugą płytę, przy czym wiemy już też po tym, co jest na kartoniku, co tutaj się znajdzie w środku. I tak wygląda tył tego przepięknego wydawnictwa. Zerknijmy teraz na drugą część brytyjskiego wydawnictwa. To jest właśnie ta płyta, którą można było umieścić w zostawionym w digipacku miejscu, a w środku wydawnictwo wygląda w ten sposób. Bardzo podobne wydawnictwo zostało wydane również w Europie kontynentalnej, Made in Germany. Natomiast zwróćcie uwagę na to, iż kolorystycznie nieznacznie się ono różni od wydawnictwa brytyjskiego. Wkładka jest, można powiedzieć, że taka sama. Natomiast jeżeli przyjrzymy się płytom, znowu znajdziemy pewne różnice. Różnice oczywiście kolorystyczne. Zapewne zauważyliście, ta płyta po lewo jest bardziej fioletowa, ta jest bardziej srebrna. W Europie ukazało się również wydanie w kartoniku, przeznaczone na rynek Beneluxu. Napis z przodu jest również czarny, jak na innych wydaniach europejskich. Z tyłu ponownie mamy zdjęcie z Take a Bow, natomiast spis tracków podpowiada, iż na tym wydaniu powinny być tylko 2: Albums Edit oraz Junior's Wet Dream Mix, podczas gdy na płycie znajdziemy 5 ścieżek. Taka ciekawostka. Teraz chciałbym pokazać Wam jeszcze wydania amerykańskie. Zacznijmy może od wydania w kartoniku. Tak jak i na innych wydaniach amerykańskich, napis jest tutaj biały. Na tym wydaniu znajdziemy 2 traki. Oprócz tytułowego utworu znajdziemy tutaj otwierający album Bedtime Stories utwór Survival.
Jak widzicie z tyłu na okładce znajdziemy również to samo przepiękne zdjęcie z teledysku Take a Bow, które widzieliśmy już kilka razy. Natomiast sama płyta w środku wygląda tak i jest naprawdę zachwycająca. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych ukazały się również maxi single. Tym razem większość tych wydań ukazała się w digipackach. Oto różne ich edycje. Jak możecie zauważyć, nieco się między sobą różnią. Natomiast grafika znowu z przodu jest biała. Płyta w środku wygląda w ten sposób. Natomiast zerknijmy może jeszcze na tył tej okładki. Znowu mamy tutaj zdjęcia z Take a Bow. I zawartość jest też całkiem interesująca. Znajdziemy tutaj Bedtime Story jako album edit. Znajdziemy Junior's Wet Dream Mix, Junior's Dreamy Drum Dub, utwór Survival, dalej Orbital Mix, Junior's Sound Factory Mix oraz Junior's Single Mix. Jeśli zastanawiałoby Was, czy trzecia ścieżka, czyli Junior's Dreamy Drum Dub, to samo co Junior's Dream Drum Dub, powiem tylko tyle. Długość tych ścieżek jest zupełnie inna i odsyłam, abyście sobie to może sprawdzili. Może bylibyście tym zainteresowani. Dalej chciałbym pokazać Wam jeszcze jedno ciekawe wydanie z Ameryki Północnej, tym razem z Kanady, a w odróżnieniu od tych, które widzicie, jest ono wydane w tak zwanym jewel case'ie, natomiast grafika jest na nim bardzo podobna. Z przodu białe napisy, z tyłu zdjęcie z Take a Bow. Również jeżeli chodzi o zestaw remixów, jest on dokładnie ten sam, co na tamtych płytach z Ameryki, które oglądaliśmy. Tak z kolei wygląda amerykańska reedycja wydana przez Alliance. Nie lubię tego wydania i uważam, że jest po prostu brzydkie. Zróbmy jeszcze szybki przegląd płyt promo wydanych na CD. Pierwsza z nich to przepiękne amerykańskie promo, dostępne tylko z tylną okładką, niemniej wygląda naprawdę zachwycająco. Amerykański dwutrak z album edit oraz album version. Który tak wygląda w środku. Brytyjskie promo z album edit. Europejskie promo, na którym znajdziemy dla odmiany Junior's Single Mix. I amerykańskie promo Bedtime Story Chapter 2, gdzie mamy dostępne tylko dwa traki, Lush Vocal Radio Edit oraz Lush Vocal Mix. I to promo w środku wygląda tak. Na koniec zostawiłem jeszcze wydanie australijskie. Zwróćcie uwagę na to, iż grafika, którą znamy z innych wydań, znajduje się tutaj w białej ramce. Natomiast zawartość tego wydania jest taka sama jak zawartość maxi singli amerykańskich. Elementem, który wyróżnia to wydanie, jest złota płyta umieszczona w środku. I do tego wydania w Australii dodatkowo rozdawany był plakat pokazujący Madonnę z papierosem. I ostatnia płyta na dziś, również płyta australijska, tym razem jednak kartonik. Znowu wokół grafiki mamy ramkę, niemniej jest ona cieńsza. Zawartość tej płyty jest taka sama jak zawartość wydania w slim case'ie, który oglądaliście przed chwilą. I jednocześnie taka sama jak zawartość amerykańskich maxi singli. Z kolei sam krążek wygląda w ten sposób. Ostatnio przeczytałem ciekawą rzecz, a mianowicie to, iż to wydanie jest obecnie trudniejsze do zdobycia niż tak słynne i wielokrotnie opisywane wydanie ze złotą płytą. Na dziś to tyle. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki.
Cześć!